To jest podstawowy wzór na babciny kwadrat. Będzie to kwadrat robiony z grup 3 słupków pojedynczych, rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka w środku i 2 oczkami łańcuszka na rogach. Możemy go powiększać tyle razy, ile chcemy. Jest to dobre ćwiczenie na początek przygody z szydełkowaniem. Wzór stworzyłam w programie Crochet Charts. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zaczynamy od zwykłej pętelki. Robię 6 oczek łańcuszka. Łączę to oczkiem ścisłym. Tę nitkę trzymam wzdłuż robótki. Schowam ją pod pojedynczymi słupkami. Pierwszy rząd zaczynam od 3 oczek łańcuszka, które zastąpią mi pojedynczy słupek. Czyli mam pierwszy słupek, drugi, i trzeci. Jako że to początek, nie mam tutaj żadnych słupków po środku, robię tylko róg, 2 oczka i kolejna grupa 3 słupków pojedynczych. Mam już 3 grupy, jeszcze jedna, żeby powstał nam kwadrat. Dwa oczka łańcuszka. Tę nitkę będę mogła uciąć albo schować ją igłą lub szydełkiem w przeciwną stronę, gdy już skończę cały kwadrat. Szukam 3. oczka łańcuszka, które tworzy nasz pojedynczy słupek. Raz, 2, 3. Wbijam się w 3. i przechodzę oczkami ścisłymi dalej. Czyli to jest oczko ścisłe, które łączy nam rząd. Mam teraz kwadrat. Wzór nam pokazuje, że musimy przejść dalej. Są to te czarne kropki. Robię drugie oczko ścisłe. Staram się je robić luźno. Teraz 3. oczko ścisłe. I 4. oczko wbijam pod ten łańcuszek. I znowu 3 oczka łańcuszka. Widzimy teraz, że należy zrobić 2 oczka łańcuszka jako róg, a kolejna grupa słupków będzie wbita w to samo miejsce. Teraz widać, że nie mam żadnego miejsca, żeby wbić grupę słupków po środku, ale nie jest to też róg.
więc robię jedno oczko łańcuszka, żeby rozdzielić te dwie grupy. Wygląda to coraz lepiej. Jedno oczko łańcuszka i łączymy koniec rzędu, czyli robię oczko ścisłe w trzecie oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Przesuwam się dalej oczkami ścisłymi. Raz, dwa i trzy. Trzeci rząd zaczynam jak zwykle trzema oczkami. W poprzednim rzędzie zrobiłam tutaj jedno oczko łańcuszka. Właśnie w to oczko będzie wchodziła kolejna grupa słupków pojedynczych. Czyli wykonuję jedno oczko, robię 3 słupki, jedno oczko i przechodzę do robienia rogu.
Skończyłam kolejny rząd i łączę go oczkiem ścisłym. Przechodzę dalej oczkami ścisłymi. Tu już mam 2 grupy do zrobienia słupkami. W kolejnym rzędzie będą to 3 grupy i tak to będzie rosło.
Raz, dwa, trzy. Łączę oczkiem ścisłym. Jeżeli chcę zakończyć kwadrat, ucinam nić, zostawiając dłuższy kawałek. Przeciągam tę nić i staram się ją schować. Przeciągam ją kilka razy wzdłuż robótki wtem, a potem z powrotem. Mogę do tego użyć szydełka lub igły. Dzięki temu nitka na pewno się nie wydostanie. Możemy obciąć tę nitkę albo się nią cofnąć. Tę nitkę również można obciąć. Jest to nasz babciny kwadrat. Z takich kwadratów można zrobić wiele rzeczy. Poszewkę na poduszkę, torebkę, portmonetkę, koc, a nawet płaszcz czy sweter. Wzorów na babcine kwadraty jest bardzo wiele. Niektóre są bardziej okrągłe w środku. Gdy robimy nasze kwadraty, to jest dobrze je odkładać na 4 patyczki, żeby równomiernie się naciągały. Dzięki temu będzie się je łatwiej łączyło. To jest jeden z wzorów, który ja znam. Są też inne sposoby. Na przykład kwadrat nie będzie wymagał przechodzenia dalej oczkami ścisłymi. Jak łączyć kwadraty i jak zmienić kolor, możecie zobaczyć w kolejnych filmikach. Dziękuję i pozdrawiam.